Witam z tej strony Destroy Hill, a dzisiaj krótki poradnik odnośnie słupów na mapie. A więc przejdźmy do rzeczy. Otwieram sobie zakładkę Window, Script Editor, przechodzimy sobie do naszego skryptu i wpisujemy sobie wartości, które mamy w pliku przewody.txt, a mianowicie te wartości. Wchodzimy sobie teraz do linii 886 i oczywiście tam wpisujemy też tą wartość, którą mamy w naszym pliku. 05, save, execute. Pojawi Wam się takie okienko, w którym wpisujecie nazwę grupy, klikacie zielony przycisk, ona Wam się tworzy, możecie normalnie ustawić. Ja już mam to zrobione, a więc przejdźmy sobie do tego, żeby tutaj wpisać sobie wartości. No, musi być ten checkbox zaznaczony. Tutaj macie wszystkie, jakie przewody, dla jakich słupów, z jakich grup te słupy są. Po prostu wszystko tutaj macie wpisane. Po prostu sobie tutaj wpisujecie name of cards zawsze, wpisujecie 18, najlepiej to wygląda. Jest to liczba przecięć. Więc dobrze. Zacznijmy sobie tego, że chcielibyśmy tutaj sobie od tego słupa poprowadzić linię odgałęźną, więc wymieniamy go sobie. Tu jest słup P, więc bierzemy sobie jakiś słup RPK, najlepiej z tej samej grupy, czy tam serii. Na przykład wezmę sobie ten. Z tego, co można wyczytać tutaj w tym pliku, wynika to, że on wymaga tutaj słupa O lub OR około 8 metrów. Jednak musimy go jeszcze obrócić o 180 stopni, ponieważ żeby te punkty, no że to było na odpowiedni, po każdym takim obrocie o 180 stopni trzeba zmienić tutaj kolejność punktów, czyli move up, move down te punkty, żeby po prostu było odwrotnie. Inaczej się przewody kończą. Dobrze. Tą grupę Ctrl X i przenosimy ją sobie do naszego segmentu, linią odgałęźną, Ctrl V, Ctrl G, ale najpierw musimy sobie zmienić tą nazwę, żeby było Powerline Nodes, zwykłe. Dajemy sobie Move Down i mamy tą grupę. Ale najpierw musimy sobie, wiadomo, dodać ten słup O lub OR. Ja polecam OR. Już od razu musicie dawać później słupa z rozłącznikiem. I na przykład weźmiemy sobie ten słup i obracamy go sobie plus 90, dopisujemy sobie po prostu tutaj. Tutaj mamy taki magnesik, strzałkę w dół. Jak damy sobie edit, możemy sobie tutaj taki jakby notesik, new item. Możemy sobie wpisać nową wartość, dodać. Jak już mamy ją wpisaną, sobie strzałkę, wybieramy sobie tą wartość, przeciągamy sobie raz, klikamy sobie na magnesik, żeby móc normalnie przesuwać. Postawujemy sobie go do podłoża. Przenosimy go sobie do segmentu, Ctrl-V i oczywiście musimy sobie te słupy dać niżej. Jak ten słup dzieli nam segment, a więc musimy sobie utworzyć nowy segment i tutaj wkleimy sobie te dwa słupy. No dobrze. Teraz w tym słupie mamy oczywiście dwa stawy punktów na jedną i na drugą stronę. Ten widzicie jest na drugą stronę, a więc na razie się nim nie zajmujemy. Kasujemy sobie ten numer tutaj, ponieważ ten jest na tą stronę, którą akurat chcemy tutaj wybrać przewody. Kasujemy sobie ten numer tutaj. Ctrl X. Przenosimy go sobie do grupy, gdzie jest reszta słupów. Ctrl V. Ctrl G i przenosimy sobie tą grupę na samą górę, ponieważ te słupy, tak samo jak i punkty, muszą być tutaj poukładane odpowiednio. Tu nie chodzi o nazwę, tylko o to, jak to jest poukładane. Dobrze, mamy tutaj segment, wpisujemy sobie wartości do niego. Tutaj z racji iż jest luźny naciąg przewodów, co wynika z tego, co jest tu napisane. Można sobie dać większy zwis, na przykład ja dam sobie 5 i możemy sobie to wygenerować. Jak widzicie, wszystko, żadne przewody nam się nie pomieszały. Jeśli by się nam pomieszały, musimy w jednym ze słupów zmienić kolejność punktów. A więc dodajemy sobie oczywiście tekstury takie, jakie mamy tu wpisane.
A więc tutaj AL diffuse specular. No i no. Po to robiliśmy właśnie na początku tę modyfikację skryptu, żeby te tekstury w miarę ładnie wyglądały. Dobrze. Przenieśmy się teraz do tego słupa, ponieważ słupy ON i N muszą mieć odpowiednią rotację. Wzór na tę rotację macie tutaj, czyli rotacja słupa przed. Jest to oczywiście rotacja Y słupa przed. Rotacja X i Z powinna być na 0. Wtedy wszystko ładnie się liczy. I jak widzicie, mamy tutaj minus 30, a to mamy 0. A więc 0 minus minus 30 to jest 30. 30 przez 2 to jest 15. A x to jest minus 30, czyli to będzie minus 30 plus 15 minus 15. A więc wpisujemy sobie tutaj po prostu minus 15. Jak widzicie, pisaliśmy to nie w tym słupie, ponieważ trzeba to pisać w tym słupie. I jak widzicie, mamy to. Teraz musimy sobie o te 15 obrócić łańcuchy ciągowe. Czasami trzeba po prostu dopisać 15, czasami minus 15, zależy jak co lepiej wygląda. A więc klawiszem minus na klawiaturze numerycznej możemy sobie zmieniać nav speed, czyli prędkość nawigacji. Dzięki temu możemy łatwiej przewody dopasowywać. Wracamy sobie za pomocą ręcznego wpisywania. Jest to zdecydowanie bardziej precyzyjne. I na przykład zrobimy sobie o tak o. Piszemy sobie o. No i myślę, że powinno być dobrze. Reszta wiadomo, wiecie jak to robić. Po tym jednym myślę, że zaczęliście o co chodzi. No dobrze, bierzemy sobie ten przewód 15, ja tu minus 15 i bierzemy sobie ten tutaj, on się od razu nie zaznaczy, trzeba tutaj otworzyć tą grupę, zaznaczyć go ręcznie. Jak widzicie, jak będzie sobie minus 15, no się połączyło, musimy tylko go wyskalować. Skalujemy tylko ten przewód, który nie ma zacisku, czyli ten. No dobrze. Teraz oczywiście punkty sobie musimy przenieść Ctrl X do naszego segmentu Ctrl V i robimy sobie tak z punktami na jednej ze stron. Ctrl X, V. Na drugiej stronie ja już tego nie będę robił, ponieważ myślę, że zaczęliście o co chodzi i chcę też trochę oszczędzić na czasie. Zaznaczam sobie te punkty Ctrl G, Power, Line Notes. Jeszcze raz Ctrl G. No i te punkty muszą się znaleźć przed słupem ON. A więc move down. Jeśli chodzi o punkty na drugiej stronie, robimy tak samo i one w segmencie, który sobie teraz wygenerujemy, powinny się znaleźć jako pierwsze. Ta grupa. A te słupy, które są za tym słupem, przenosimy sobie oczywiście do tego segmentu Ctrl V. Ja sobie wygeneruję ten segment, zaznaczamy go sobie po prostu Selected Segment. Jak widzicie, wygenerowały nam się przewody. Chyba się nic nie pomieszało. Jak się pomieszało, wiadomo co trzeba zrobić. Tłumaczyłem już to. No i pokażę Wam tutaj, jak te zaciski powinny leżeć na tym przewodzie. Ustawić. Wiadomo, na speed na 1 najlepiej. I ustawiamy to sobie. Obracamy. Tak, żeby on jakoś tak w miarę wisiał, ale też żeby nie było to zbyt skrajnie. No i tutaj wpisujemy ręcznie rotację tego przewodu. Czasami go trzeba jeszcze obrócić. Zależy od przypadku. No dobrze, myślę, że mnie załapiecie o co chodzi. Przenieśmy się do następnego słupa.
Tutaj mamy przewody takie zabezpieczające. Tutaj możemy sobie użyć tego. Jednak to może pokażę na tym. I tutaj jednak widzicie, macie tą liczbę całkowitą. Tam akurat nie macie, musicie trochę powiedzieć, która to jest. I tutaj można sobie po prostu wpisywaniem jest to precyzyjne, to też jakieś wartości nie wiadomo jakie nie będą wychodzić raczej. Jak widzicie, obróciliśmy sobie i tak to powinno w miarę wyglądać. Na tym słupie widzicie, powinno wyglądać tak samo, tylko po prostu nie obracacie tego przewodu, tylko rotujecie go góra-dół, wpisując rotację. Dobrze, przenieśmy się do konfiguracji stacji trafo. No i wiadomo, jak bierzecie słupy, potem konfigurujecie, to po prostu czytacie nazwy grup, z których braliście dane słupy. Potem myślę, że załapiecie, które słupy są jakie i jak to tutaj dokonfigurować. Mam przewody nieizolowane, przewody izolowane. Kabel ziemny zawsze lepiej zostawić, więc nie używam niczego. Na przykład wezmę sobie poprzeczniki do płaskiego układu. Żadnej linii bez lamp nie mam, czyli dystrybucyjnej tylko. Tutaj nie mam. I na prawo linii nie mam. Usuwam. Będę robił tu linię na dwa przewody, więc to usuwam. Na lewo nie będę robił, na tył nie będę robił, tylko prawo, więc to zostawiam. No dobrze, tutaj mamy oczywiście punkty. Ctrl X i znajdujemy sobie ten segment z naszymi słupami otymi. Ctrl V, Ctrl G, no i wiadomo, musimy sobie to przenieść na samą górę. Zaznaczam te słupy, prawy move down. I myślę, że możemy sobie też wygenerować przewody. No i wiadomo, potem można sprawdzić. Czasami tutaj może się pomieszać przy stacji. Trzeba sobie pozamieniać w tej grupie kolejność przewodów. Kolejność piątego przewodu się nie zamienia. On zawsze ostatni powinien być. Wtedy się wszystko poprawnie połączy. Przejdźmy sobie do najprostszego przyłącza, jakie można zrobić, czyli po prostu będzie to przyłącze robione kablem do ziemi. Więc mamy tutaj super osprzęt, kable ziemne. Po prostu na jakich słupów braliście, macie tam te grupy opisane, myślę, że sobie poradzicie. Pojedynczy to jest taki, że na pojedynczym słupie mocowany, a owy to jest na słupy K. Piszcie tylko na niskiego napięcia. No i widzicie, po prostu Ctrl-C, Ctrl-V i widzicie, mamy kabel. Teraz trochę bardziej skomplikowane przyłączenia powietrzne. No i to już widzicie, mamy te poprzeczniki, ale ja je usuwam i pokażę wam, jak się je robi. Create segment group. I teraz wpisujemy sobie oczywiście tutaj wartości. Tu będzie stałe przyłączenie na przewodach izolowanych. Czyli po prostu te wartości stąd przypisujemy. Teraz bierzemy sobie, tutaj mamy przyłącza, trzyfazowe sobie weźmy, stare sztyce na przykład. Jak macie te na ścianę i na poprzecznik, mniej się musicie bawić z punktami. Przy sztycy musicie te punkty wyjąć. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Ctrl B, żeby tak zrobić. No i tutaj czasami może trzeba poobracać, dopasować to do budynku. I tutaj po prostu obracamy sobie tą sztycę minus 90 na przykład. Ja sobie dam. I potem trzeba obrócić kabel, tak żeby on tak nie lewitował tylko do domu. LED. I tutaj widzimy, mamy te punkty, musimy je wyjąć. Ctrl X, Ctrl V do segmentu, Ctrl G. I następnie bierzemy sobie z grupy do przyłączy, do starych,
Tutaj mamy jakieś układy przewodów, jakie są. Też macie to opisane i weźmy sobie na przykład jeden ten poprzecznik. Kopiemy sobie do słupa. Ctrl B. Tak go sobie ustawiamy. Tutaj ten słup pod kątem 7 stopni, a więc sobie tu o 7 obrócimy. I dopasowujemy. No myślę, że już nie trzeba. I musimy go sobie tylko zabezpieczyć ten poprzecznik obejmą, którą tu macie. Macie tutaj dwie. Jedną na taką węższą i drugą na taką szerszą część słupa. Czy tam żerdzi. Ja wolę określenie żerdź, ponieważ jest to no bardziej takie fachowe. No i słup jest to bardziej takie ogólne określenie. No, trzymamy to, jak widzicie, zakrętki mamy, zrobiłem i to też, no, można by to trochę poprawić, żeby to, jak widzicie, było tak zabezpieczone. Zakrętek myślę, że krętkami nie trzeba się jakoś bardzo bawić, żeby tak w miarę były. I teraz bierzemy się za jeszcze dwa tutaj izolatory, żeby tu dać do przyłączenia tych przewodów. Weźmy sobie, żeby wam pokazać haki na hakach takie. Tutaj hak drewna to są haki do słupów drewnianych. No i po prostu Ctrl B umiejscowiamy sobie tak, żeby to wyglądało, jakby to było kręcone. No i z drugiej strony mamy taką zakrętkę i ją tu trzeba dopasować. Obracamy sobie ten hak, przenosimy na drugą stronę i myślę, że wysokości sobie dopiszemy -.25, będzie git. Dopasujemy to sobie. Tam jeszcze czasami pewnie trzeba będzie nakrętkę dopasować. No, u mnie akurat nie, ale zawsze lepiej to sprawdzić. I teraz mam te punkty Powerline Nodes. Czy tam w izolatorze mam po prostu 0,1. Ctrl X, przenosimy sobie do tego segmentu, Ctrl V. No i tutaj to samo robimy z izolatorów, punkty. Znaczamy sobie je wszystkie. Shiftem oczywiście, Ctrl G. No i musimy sobie tę grupę na Powerline Nodes. Ctrl G jeszcze raz. Znaczymy sobie ten segment. No i myślę, że możemy już sobie wygenerować. A jednak nie, ponieważ musimy to nazwać. Nie wiem czemu, ale ta nazwa nam się nie zatwierdziła. Najlepiej właśnie kliknąć Enter. No i należy wiadomo tutaj, żeby się tak nie robiło, wpisać te wartości i zaznaczyć tego checkbox. No i jak widzicie, niestety nam się przewody pomieszały. Co w takiej sytuacji zrobić? Bierzemy sobie te punkty. No i po prostu musimy sobie zmienić ich kolejność. Tutaj akurat widzicie, pomieszały nam się tylko na jednym poziomie, więc tylko tutaj początkowy i końcowy można zmienić jego kolejność i powinno to zadziałać. No i widzicie, zadziałało, mamy ładnie wygenerowane. A więc przejdźmy dalej. Tutaj mamy uchwyt, musimy go dopasować tam, żeby w miarę tamtą stronę był skierowany. Kupiłem sobie te punkty, Ctrl D, Edit Replace i dajemy sobie tutaj z grupy ostrząd mamy przewody schowane i zamieniam sobie na przewód pomocniczy. Pomoże nam on w miarę obrócić to tak, żeby widzicie, w miarę się w tą stronę kierował ten uchwyt. Tak, nie musi to być idealnie, ale w miarę było. Następnie zawsze po obróceniu takich uchwytów trzeba
tutaj poprawić, żeby to nie przenikało. Usuwam sobie ten przewód pomocniczy. Wiadomo, potem robimy to samo z tym uchwytem na dole. Jednak nie wbierzemy sobie jeszcze tych punktów. Ctrl X, przenosimy to sobie do segmentu, gdzie mamy te słupy. Segment 0,4, tak. Ctrl V, Ctrl G, przenosimy to sobie na górę, move down. Generujemy sobie segment. Ale najpierw wiadomo, trzeba sprawdzić, czy są odpowiednie wartości, ponieważ u mnie nie ma. To będzie chyba 1.36. Dokładnie tak. Będzie to napisane. Słupy 1, główny przewód, ponieważ mamy tutaj, robię tutaj linię na dwóch przewodach. Jeden będzie cieńszy, drugi grubszy. Właśnie dlatego wam to pokazuję, ponieważ robi się to trochę inaczej. Nałożę tutaj jeszcze teksturę odpowiednią, taką jaką tam mam napisaną. Czyli będzie tekstura izolacja diffuse. A na Specular i Neumal możemy sobie jeszcze dodać teksturę z plików gry, Rubber, Specular i Neumal. Lepiej to wtedy wygląda. No dobrze. Kopiujemy sobie ten przewód, ale najpierw wiadomo przed zrobieniem tego dolnego się upewnić, że już to jest finalna wersja, nie będziemy tu nic zmieniać w tym głównym. I po prostu Ctrl X, sklejamy go sobie gdzieś na mapę, na przykład tutaj. I następnie edytujemy sobie, żeby zrobić dolny przewód. Zaczniemy sobie od tego, żeby na słupie K wsunąć ten główny punkt. I na wszystkich słupach tutaj P tej linii i N, jakie tam jeszcze macie, trzeba tutaj wysokość tego punktu obniżyć o -0,6. Czyli po prostu dopisujecie tutaj wysokość -0,6. Następną rzeczą, jaką robicie, to z tego uchwytu, który wiadomo wcześniej trzeba zrobić tak, jak ten tutaj robiłem. Ctrl X, ten punkt. Ctrl V, tak jak z tamtym robiłem. No i wiadomo, trzeba to przenieść na górę. A więc przenosimy to sobie na górę. I teraz zmieniamy sobie wartości na wartości dolnego przewodu. Macie tutaj napisane oczywiście. Więc no dobrze, widzicie, wygenerował nam się dolny przewód, też na nim trzeba odpowiednią teksturę dać. No dobrze. Weźmy się za nowe przyłącze. Bierzemy sobie Create Segment Group. Weźmy na przykład coś takiego. No i dobrze, wklejamy sobie to tutaj Ctrl V i wiadomo, trzeba będzie potem, trzeba to widzicie dopasować do domku. Czasami jak tak się robi, to -90 plus 90 czasami wystarcza. No i tutaj nie musimy już obracać całej tej sztycy, ale wystarczy obrócić tą kotwę. Przykład o -45. No i tutaj na ten słup wiadomo trzeba wziąć odpowiedni osprzęt. No i tutaj na razie ten ala drewniane, wiadomo, czytacie skąd wybraliście słup, jakich grup. Weźmiemy sobie ten. Tak jak tutaj macie, je się podobnie jak te haki, które wcześniej robiłem na stałym przyłączu, tak samo tam się nakrętki trzeba porobić. No i po prostu skopiuję sobie. Mam 3 fazy, to jest 3 faz. Wbijając z tego słupa, Ctrl V. Przenosimy sobie, gdzieś tutaj. Bierzemy sobie tę taśmę jedną, taśmę drugą. W, żeby pokazać wszystkie osie na zaznaczniku. I skalujemy ją sobie tak żeby nie przenikała.
Myślę, że tak będzie git. Rotacji Y, w skali Y powinna mieć 1. I wypasowujemy sobie tą kropkę, tak żeby była tak jakby zaczepiona na tej taśmie. Żeby tu nic nie przenikało. No jak widzicie, tutaj mamy już od razu uchwyt z przewodem pomocniczym. Go sobie tutaj, robimy, żeby tak jakby było, że te przewody tutaj, może nie przewody, tylko no wiecie, żeby to realistycznie wyglądało. Wracamy. Ja tutaj się nie będę bardzo starał, ale myślę, że czasami warto się trochę bardziej postarać. No, usuwamy sobie ten przewód pomocniczy. No i jeszcze trzeba nam tu, wiadomo, zawsze po obróceniu odstosować sobie to też. No i trzymamy to. I mamy tutaj oczywiście w tym uchwycie punkty, więc Ctrl+X, Ctrl+V do tego segmentu, Ctrl+G. I tak samo robimy sobie na słupie. I jeszcze sobie sprawdzimy, czy daliśmy sobie gościnie. Znaczamy tego checkboxa. 18 wpisujemy sobie wartości dla przewodu, który ma tu być. Enter, Selected Segment. I widzicie, wygenerowało nam się. Wygląda to w miarę ładnie. I trzeba potem tylko dodać tekstury. Pokażę Wam jeszcze, jak tu lampę wymienić. Macie tutaj grupę latarnia, wysięgnik, lampę usuwacie. Przechodzicie sobie do osprzęt NN. Znaczy Super NN osprzęt. Macie tu grupę lampy, tutaj macie jakieś latarnie. Na przykład wezmę sobie taką latarnię i kopiujecie sobie z tej latarni tutaj w środku co jest. Klejacie do tej latarni, Ctrl+V. I widzicie, jest latarnia wymieniona. No i macie też jeszcze tutaj w grupie lampy różne jakieś uchwyty wysięgnika na stare słupy. Teraz Wam pokażę, o co chodzi. Chodzi o te uchwyty wysięgnika. Macie starego typu też, jakbyście chcieli te latarnie z 02, one są stare, mają stary sięgnik, także wtedy taki będzie lepiej pasował. Macie to wszystko oczywiście przygotowane. A więc myślę, że to by było na tyle. Na razie powodzenia w układaniu słupów.